Witam Was na moim kanale. W dzisiejszym filmie zabiorę Was na wyjątkową przejażdżkę i spacer przez rozległą, niemal bezkresną farmę Australii, którą możecie podziwiać. Po lewej stronie to widok, który naprawdę robi wrażenie. Zgodnie z obietnicą z poprzedniego odcinka odwiedzimy także tajemniczy włosko-australijski cmentarz położony w środku buszu. Cisza, brak ludzi, groby sięgające roku 1889, no i surowe zakazy. Sami zobaczcie, zapraszam. Sami widzicie, jak australijskie są ogromne te farmy. Rozciągają się po horyzont. To tutaj natura dominuje, a człowiek jest tylko gościem. I tak to można podsumować. Farmy tutaj w Australii mają ogromne pola ciepła. To są tysiące hektarów na jednego rolnika. Ale tak jak sami widzicie na załączonym obrazie, że obszar, który jest tutaj pokazany, to jest tylko i wyłącznie jedna minimalna część. Nie mam drona, żeby mogła Państwu pokazać, jak to wygląda z góry, ale uwierzcie mi na słowo, to są bardzo, bardzo ogromne hektary, jeszcze raz hektary pól. Na tych farmach również, jak widzicie, są wjazdy, wyjazdy, co jest takie dominujące. Przede wszystkim na farmach są dominujące zbiorniki na wodę, na deszczówkę. No tak, nie ma czasami podciągniętej kanalizacji do tak odległych miejsc, więc zasilają sobie do podlewania, czy do toalety na przykład, czy do mycia swojego ciała, do showerów, do prysznicy, jak to po polsku powiedzieć, też używają deszczówki. Czy te wjazdy na te farmy nie są piękne? Są piękne. Australia jest niestety suchym krajem i jest pora letnia, pora sucha. No to niestety obraz jest, można powiedzieć, jednolity. I co jest najciekawsze z tego wszystkiego, akurat tu nie natrafiłam na żadne miejsce, które miało zwierzęta, ale z czego słynie Australia? Przede wszystkim zachodnie mają bardzo dużo hodują krów, które są cały rok na polach, owce. To jest główne źródło utrzymania hodowli zwierzęcej. Ludzie uprawiają tutaj rzepak, uprawiają inne jeszcze ważne do życia plony. No ale tak jak mówię, Australia z boku wygląda całkowicie inaczej, natomiast życie codzienne tutaj też wygląda całkowicie inaczej. Wyjedziecie kilka kilometrów za Perth i już zobaczycie całkiem inny obraz Australii, jak to wygląda, dlaczego tak się tutaj dzieje, jak ludzie tutaj żyją. No bo to jest podstawa wiedzy jakiejkolwiek. Ludzie pokazują piękne, ja też pokazuję również piękne plaże, piękne góry i wszystko to, co jest bardziej pod turystów. Natomiast ta trasa jest typową trasą wyjazdową poza granicę Perth. I jak sami widzicie, krajobraz różni się bardzo. Tak jak obiecałam w zeszłym tygodniu, w poprzednim filmie,
Jesteśmy na cmentarzu włosko-australijskim, położonym w sercu buszu. Zobaczcie, nie ma tu nikogo. Stoją jakieś samochody, ale nie zauważyliśmy nikogo. Panuje cisza, która przeżywają tylko odgłosy natury. Cmentarz wygląda na zapomniany. Posłuchajcie odgłosów natury. Najpierwsze groby, jakie znalazłam, pochodzą z 1889 roku. Wyobraźcie sobie, że ponad 100-150 lat historii w jednym miejscu. W miejscu niewidocznym, daleko od drogi, w środku buszu, lasu. Bardzo się różni od naszych polskich cmentarzy. Bardzo. Nie ma tu zniczy. Nie dlatego, że nikt nie pamięta, ale ze względu na wysokie ryzyko pożaru. To jest tutaj niedopuszczalne. Nie wolno palić zniczym, świeczek. I to nie tylko na tym cmentarzu, ale w całej Australii. Zakaz zapalania jest to konieczność, bo temperatura czasami sięga powyżej 40 stopni, więc no, jest to zrozumiałe. Trudno tu też znaleźć jakiekolwiek świeże kwiaty. Wszystko szybko by uschło w takich temperaturach. Cmentarz wygląda surowo, ale tak bardzo autentycznie. Ja wiem, że zaraz powiecie, no nie, oni tak nie dbają o ten cmentarz, jak to wygląda, nic się tu nie dzieje. Dzieje się, po prostu jest inny styl. Te groby są stare. Tak jak mówię, co niektóre mają powyżej 100 lat, więc i też mnie zainteresowało, bo u nas w Polsce na przykład nigdy nie widziałam na cmentarzu, są grobowce, zobaczcie jak natura tutaj dominuje. Zobaczcie tutaj takie ogrodzenia, to jest typowo styl włoski, angielski. Anglicy też robią właśnie na cmentarzach. Jakie odległości są olbrzymie te miejsca. U nas prawdopodobnie w Polsce wystawiali już grobowce, a tu jest właśnie wszystko na powierzchni, można powiedzieć. Ale co niektóre groby są właśnie tylko taka płyta
z napisem informacyjnym z 1883 roku. Zmarł w 1904, więc już bardziej współcześnie Australijczycy właśnie na większości cmentarzy. Przejdziemy się kiedyś, pokażę Państwu, jak wygląda cmentarz taki w centrum Perth. Wygląda całkowicie inaczej. Tu jest 1898, 1887, więc jak sami widzicie, te grobowce są stare, ale dalej stoją, ktoś o nie dba. Taki odcinek, taki nietypowy dzisiaj, dlatego że mówię, życie tutaj toczy się dokładnie tak samo jak wszędzie. Ludzie również umierają. Też są cmentarze, ale z przyczyn naturalnych wyglądają całkowicie inaczej. Tak jak wiecie, Australia jest wielokulturowa ze względu na to, że różne są pomniki, różne są płyty. Ja mówię, wygląda to naprzeciwko, widzicie, to są toalety współczesne. Więc no, ktoś dba o to, jest to miejsce, które ludzie dbają o to i prawdopodobnie miejscowi, którzy tam mieszkają, dbają o te cmentarze, bo są ławeczki, są przycinane drzewa. No, ale że jest to w środku buszu, więc liści jest ogrom. Nie cóż więcej powiedzieć. W 1894 styl tego cmentarza jest naprawdę imponujący.
Kochani, wracamy do domu. Dzisiaj troszeczkę inny spacer, w innych okolicznościach. Bardziej było to miejsce do refleksji, do tego, żeby popatrzeć troszeczkę inaczej. Życie jest jakie jest. Wszędzie prawie takie samo. Ludzie się rodzą, żyją, umierają. Tak jak na całym świecie. Australia nie jest wyjątkiem. Farmy olbrzymie. Australia sobie może na nie pozwolić. Niestety w Europie nie mamy tyle miejsca. Natomiast Australia dba o to. Ludzie kochają ten kraj. Ja również. Więc co mogłabym więcej Państwu powiedzieć? No jeśli podobał Wam się ten spacer, ta przejażdżka i chcecie zobaczyć więcej podobnych filmów o Australii, zasubskrybujcie mój kanał. Dzięki za to, że byliście ze mną. Wracamy do domu. A o następnym odcinku pomyślimy, zwiedzimy może jakieś ciekawe miejsce. Przejdziemy się wspaniały spacer. Chociaż jak wiecie, mamy już końcówkę jesieni. Więc życzę Wam miłej niedzieli, wszystkiego dobrego, zdrówka i nie zapomnijcie o subskrypcjach oraz o komentarzach. Powiedzcie, czy w Polsce są takie miejsca w środku lasu, cmentarza? Do zobaczenia za tydzień. Bye!